Dzisiaj wykręciłem się z wychodzenia rano, bo słońce za chmurami, deszcz pada, więc nie miało to sensu, więc daily vlog zaczynamy od kawy. Barista Magdalena polewa. Dzisiaj w planie komiksy, także zapraszam po kawce. Ptaki nocy na skrzydłach. Jaka urocza okładeczka, normalnie jakby byli parą, spotykali się, może świeżym małżeństwem. Tutaj nie wiem. Dobra, stawiam, niech będzie 2003 rok. I zobaczmy, otwieramy po kawałku od początku i od końca. Co ja mówiłem? 2003 9997 2000, no, czyli w najlepszym scenariuszu o 3 lata się pomyliłem. To nawet akceptowalne. To są zawsze fajne tutaj wyjęte kadry. No i zobaczmy sobie taki rzut okiem. No, 10 na oko. Ale te komiksy śmierdzą, ale muszę przyznać, że jak jestem już przy 58 tomie, to już zaczynam się do tego zapachu przyzwyczajać. I to jest po prostu zapach farby. Jest tak charakterystyczny, ale no już się odruch Pawłowa robi, że jak jest ten zapach, to się cieszę, bo komiksy. Kiedyś będę przechodził obok drukarni, jak mi buchnie, to od razu będę miał flashbacki z Batmana. Dobra, co tu się dzieje? Historia Ptaki Nocy, czyli Birds of Prey, czyli ta żeńska część Gotham. Czyli Batgirl, czyli Oracle, czyli Canary? Nie wiem. Crooked, jakiś spin-off. No okej, jest to ewidentnie seria, której już chyba ze 2 albo ze 3, znaczy może nie tyle seria, co koncepcja, że 2 albo 3 komiksy były tutaj, że właśnie żeńskie superbohaterki przyjmują kontrolę. Oczywiście pojawiają się tutaj, mogą się pojawiać, ale nie muszą w sumie, nie zawsze się muszą pojawić męscy bohaterowie. I one kierują. To jest ta scena co na okładce mniej więcej. Ale trochę inaczej wygląda. No. Wracając z ogólnej myśli, że są właśnie, historia jest prowadzona, narracja przez bohaterki, przez kobiety, a gdzieś tam w tle mogą bądź nie muszą się pojawiać męscy bohaterowie, a złoczyńcy to różnie. Dobra, poszukajmy w internecie, co to w ogóle za zeszyty. Dobra, to mniej więcej rozpykałem ten spis treści. Stare dobre czasy, Ptaki Nocy 1-3, Kruki, Ptaki Nocy 4-6, Zbrodniarz 7, Na skrzydłach 8, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jest kolejnych 8 zeszytów inkarnacji Ptaki Nocy, czyli tej chyba pierwszej serii takiej poważniejszej, większej w DC. I datuje się na lata 1999-2009, czyli 10 lat Ptaków Nocy. W środku wciśnięty Tajne akta, Ptaki Nocy. Tajne akta Batman, październik 97. Próbowałem to skumać, o co tu chodzi. To tak naprawdę jest taka jedna strona, tutaj sobie reklamą zaznaczyłem, gdzie jest opisana po prostu Black Canary i
Oracle. No, czyli... I chyba jest inaczej w spisie treści, bo on jest pomiędzy 1.3 a 4.6, a w komiksie to na jest jakieś inne miejsce. No to zaczyna się na przykład druga. drugi zeszyt. No, ale udało mi się to złapać. No i ostatni. Aha, tutaj jest też w internetach, to znalazłem Batman Secret Files. Szału nie ma. To jest gdzieś tu umieszczone jako profile pages chyba. I ostatnie to właśnie jest Batman Gotham City Secret Files and Origins. Też jakiś taki zeszyt zbiorczy, też tutaj dużo jest. A tak naprawdę tutaj jest Robin i Oracle. I to jest 1,5 strony na samym końcu. Za już nawet opisem. O. Tutaj. No, czyli tak to wygląda. No, czyli historia dedykowana właśnie ptakom nocy. Przy czym, no, ptaki nocy. Tak brzmi, ptaki nocy. Tak bez jakby płciowo. W sumie nie wiadomo, czy to mężczyźni, czy kobiety, no ale... A birds po angielsku, birds of prey. Nie wiem w sumie, czy tam jest bardziej taka intuicja, że się mówi o kobietach, czy nie ma takiej intuicji, czy też jest tak bezosobowo. No, ale jak ktoś właśnie jest fanem Birds of Prey, Oracle, Batgirl, Black Canary, to jest myślę fajna kratka, fajna historia. I to zdaje się, że ta drużyna Kruki to chyba są wrogowie ptaków nocy. Ale tak zgaduję tylko. Dobra, to patrzmy na następny tom. Następny tom to już bardziej monotematycznie. All Star Batman, mój najgorszy wróg. Czy ja widzę coś tutaj z tego obrazka? Nic nie widzę z tego obrazka, ale stawiam 2000. Ja zawsze miałem problem z tym All Star, bo nie wiem co to znaczy, no All Star, że najlepsi z najlepszym, no ale są komiksy, więc co to ma za znaczenie? Czy All Star Batman jest lepszy niż zwykły Batman? Czy to jest w ogóle inny Batman? Czy to jest inna geneza? Tak samo All Star Superman i tak dalej, i tak dalej. No, także ja obstawiam 2000. Zaraz się dowiemy. Patrząc po grzbiecie, no nawet może być, bo nie będzie to 2010, bo to byłoby wszystko prawie czarne, nie będzie to też przed 2000, przed 90 powiedzmy, byłoby wszystko białe. No i przestrzeliłem w kosmos. 2016, 2017. 2016, 2017. No jeden z świeższych w tej serii. No ale w sumie, mam wstęp, to może będę mógł przeczytać, dowiedzieć się o co chodzi z tym All Star. Czy to jest osobna seria, czy to jest osobne uniwersum. W sumie Batman z piłą to trochę wygląda jak jakieś alternatywne uniwersum. A to będzie chyba jakiś spin-offowy komiks, widzę, bo tutaj jest czarne grzbiety, a wcześniej białe, więc to pewnie jakiś zeszyt. No, jaka okładka fajna. Przeklęte koło, część 4. Taka nowoczesna kreska, jak z animacji trochę wzięta. Co to jest, jakiś alternatywny Batman? No. Czarnoskóry. No właśnie, jak chce biegać w nocy typ w żółtym stroju, no to chyba trochę sobie nie podumał. Two-Face. Okej, to jest ładne, dość ładne i dość wydaje się być ekstrawaganckie. Także mimo, że nie lubię nowych, to ten jest na tyle nowy, że wydaje się być ciekawy. Dobra, teraz trochę z tyłu weźmiemy.
No jak ten żółty typ chce w nocy cokolwiek robić? Przecież ktoś będzie patrzył. Słyszałem jakiś dźwięk, odwraca się, świeci latarką i tutaj żółty typ jest jak tarcza na strzelnicy wystawiony. A teraz są te przecież te barwniki, te Ventiblack, czy jakoś tak się nazywa, co pochłania 99,9 światła słonecznego. Jakby Batman się tym oblepił, to w ogóle by świecił na niego latarką i by wstał przed nimi, by go nie widzieli, bo by wszystko wchłaniał i myśleliby, że jest noc. A ten w żółtym stroju... Ale tutaj jest rant po prostu na żółtego Batmana. Na jakiegoś alternatywnego Batmana żółtego. Wow, ale to jest fajne. Nic z tego nie rozumiem z tej historii, co to tak przeskakuje. Nic nie wiem, co tu się dzieje, ale zaraz doczytamy. Okej, a więc to jest seria z DC Rebirth, z tej linii czasowej. I to jest taka seria z 2016-2017, której wyszło 14 zeszytów. I mamy tutaj w tomie zebrane Mój najgorszy wróg historię i Przeklęte koło też historię. Przy czym coś ciekawe, All Star Batman 1.5, All Star Batman 1.4. Jak sprawdzałem, to w tych zeszytach są po prostu dwie historie. Jest jedna część Mój najgorszy wróg i jedna część Przeklęte koło. I znowu w drugim zeszycie Mój najgorszy wróg, kontynuacja i Przeklęte koło, kontynuacja. Tutaj redaktorzy powyciągali te historie i dali je osobno, jedna po drugiej. Czyli trochę zmienili jakby format narracji, ale pewnie historie są dokładnie takie same. No i tyle. No i tak kartkując trafiamy na koniec i to jest All Star Batman 1, scenariusz i oryginalne grafiki. Jest opisany scenariusz komiksa, jak idzie kadr po kadrze w zasadzie tutaj na górze, na tych czarnych tych. I można sobie podejrzeć, jak się pisze scenariusze do komiksów. Przynajmniej w stylu DC. No. Także to jest ciekawa gratka. No. Przeklęte koło. Ten żółty strój. Nie no, to jest jakieś nieporozumienie. W kogo mam strzelać? Gdzie mam strzelać? Strzelaj w żółtego. Aha. No to już takie mroczne. Chociaż nie tyle mroczne, co takie krwawe i brudne. Taki Nocy na skrzydłach i All Star Batman, mój najgorszy wróg. Na pierwszy rzut oka, ja nie znam w ogóle tych dwóch historii, więc na pierwszy rzut oka wyglądają się być mocnymi, ale niczym jakoś szczególnie wyróżniającymi się historiami. Nie są chyba jakieś ważne dla kanonu, lore DC. Natomiast tutaj historie Birds of Prey, więc jak ktoś jest fanem Birds of Ptaków Nocy, no to na pewno będzie niezła gratka. No tu jakaś wersja Batmana, która robi jakieś dziwne akcje z jakimiś wersjami swoich wrogów, plus jakiś typ, który udaje Batmana w żółtym stroju. No. Tutaj niecałe 200 stron, tutaj troszkę powyżej 200 stron, więc grubościowo praktycznie takie same. Tutaj jest początek lat 2000, tak? Jakoś było? Jakoś tak coś było. Tutaj 2017 nas zahacza, więc praktycznie jest prawie 20 lat różnicy. Tutaj kreska bardziej klasyczna, taka czytelniejsza, tutaj kreska taka bardziej artystyczna. Jakbym miał wybrać jeden z tych dwóch, bo nie mógł mieć dwóch, to ciutkę bardziej bym wziął tego. Ale to tylko ciutkę. Dlatego, że mam wrażenie, że to jest jakaś jedna spójna historia. Nawet dwie jakieś spójne historie. A ty mam wrażenie, że jest kilka różnych jakichś takich historii, gdzie no, płytszych, skaczących. Tutaj dwie głębsze historie. A postacie? No, ile razy można Batmana czytać? Postacie podejrzewam, że tutaj są ciekawsze. No, także tak wygląda DC Bohaterowie Złoczyńcy, tom 59 i tom 58. A gdzieś już tam na shortach macie zapowiedź następnych dwóch tomów. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejne odcinki Daily Vloga, na kolejne unboxingi. Dzięki, hej!